Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Toskanię. Mapka nazywa się oczywiście Etruria, co po włosku znaczy ni mniej, ni więcej, tylko Toskania. Ok, dzisiaj mamy cel numer 1 i tym celem numer 1 jest... I tu wszystko się zaraz wyda. Tadam, kwiecień. Więc siejemy soję. Po to, żeśmy zostawili... Jeszcze zobaczmy, co jest na wyprzedażach. Oj, duża rzecz. Po to, żeśmy zostawili tutaj te dwa siewniczki, żeby sojkę sobie posiać. Dobrze. No to spróbujmy podjechać i troszkę te siewniczki napełnić, bo sojkę siejemy na naszych polach podstawowych, tych, które dostaliśmy na początku. Jeden się otworzył, więc go zaczniemy napełniać. Tak. Nawóz. Hop. I co tutaj? Oj, chyba za blisko podjeżdżam. No tak, podjechałem prosto w słupek, bo patrzę sobie na te moje siewniki, a one już tutaj tak jakby nie miały nasion. Dobra, trzeba nasiona jeszcze zdjąć z góry. Tak więc idziemy do krzaka magicznego. Nie wapno, nie nawóz, nasiona. Rozpocznij. Dobra, i podjedźmy tam, zobaczmy, czy nam czy wypełnimy już te komory z nasionkami. Ja trochę się przesunę, nie ukrywam, bliżej mikrofonu. No dobra, to znaczy, że jeszcze czegoś tu mi brakuje. Mamy jeszcze jakieś nasiona? Tu były nasiona. To jest 1000. Nasiona 450. No tak. No dobra. To nasionka mamy za sobą. Teraz pytanie, jak tutaj się udać na pole. Jeszcze coś? Nie, no mamy tutaj na maksa przecież. Ale ta pokrywa była otwarta i troszkę mnie to zmyliło. Tutaj nie podjadę. Podjedziemy może od tej strony drogi. Powolutku, pomalutku. O właśnie. Tu podjedziemy. Dobra. Byśmy odłączyli teraz ostatnią. No to pstryk. No i musimy teraz jakoś magicznie podjechać, żeby to zahaczyć. Jest. Dobra.
Zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Nie ta. W ogóle tak. To do góry. No tak się podnosi, słuchajcie, że na tej animacji tam po lewej stronie na narożniku tego zupełnie nie widać. Myślałem, że to cały czas jest niepodniesione. Dobra, teraz tak. Chcielibyśmy ten drugi rozsunąć. No. No, myślę, że to jest ok, bo on tutaj w jakimś zakręcie, jak będzie pracował, to coś tu się może zaskoczyć. Teraz tak. One są 4-metrowe, więc załóżmy, że my tu mamy 4,30 nawet szerokość robocza, więc moglibyśmy ustawić nawet może 2. 4,30 to jest 8,60. To ustawmy sobie przejazd na 8,30 może. O. Ok. No to spróbujmy te 8,30 wykonać. No, zobaczymy. Tu będzie rząd zaraz numer 1. No dobra, no zobaczmy. Więc teraz tak, Ctrl V. No jeden się na pewno opuścił. Aha, no to oba się opuściły. Dobrze, to teraz jeszcze tylko musimy znaleźć nie owies, tylko ryż, rzodkiew, trawa, groszek, szpinak, jęczmień. Nie mam sorgo? O, czekajcie, jak to się stało? Sorgo, soja. Czyżby tym nie można było sorgo i soi posiać? Taka niespodzianka mnie spotkała? Siewniki. Nie dowiem się tu. No dobra, to zobaczmy tu, co tutaj można zrobić. Siewniki. No i mamy takie case'y. Tak, ale to nie tu. To ciekawe. Czyżby to było na tej mapie domena siewników punktowych? Jezus Maria, co to jest? No tak wygląda, że tu mamy siewnik punktowy. A to co to jest? Taki śmieszny siewnik, no nawet nie wiedziałem, że go mam. No ale kosztuje trochę dużo pieniążków, żebyśmy go mogli używać. No to ciekawostka przyrodnicza. Wygląda, że... czy soja też tutaj się łapie? Zerknijmy. Soja, aha, soja to jest ta fasolka i sorgo. No to wygląda, że to siewniki punktowe mi są potrzebne.
Albo się decydujmy na pszenicę po prostu. Co tu jeszcze mogę w tym miesiącu? No jestem troszkę... wydaje mi się, że na innych mapach te siewniki sieją soję albo sorgo. Normalnie są zasiewane, a tutaj tego nie mamy. Więc posadzimy jęczmień czy pszenicę, moi kochani. Może weźmy po prostu pszenicę. A jęczmień kiedy się zbiera? Jęczmień. Aha, jęczmień nie posadzimy teraz. Takie para bamboszy. Ryż też nie posadzimy. Soja, sorgo. No to tylko pszenica mi została z tego całego zestawu. Bo te siewniki nic innego teraz nie będą w stanie zrobić. No dobra, to niech będzie pszenica. Siewnik numer 1 i siewnik numer 2 będzie też pszenica. Tak, pszenica i pszenica. I niech mi nikt nie mówi, że nie mogę posiać, bo pszenicę mogę sobie tutaj... o! Jak ja to patrzyłem, że mogę pszenicę. Takie para bamboszy. Czyli ja potrzebuję... To co ja mogę posiać? Białe winogrono, fasolka, groszek, jabłka, kukurydza, marchew, oliwki, owies jeszcze mogę zrobić i zrobić olbrzymie zbiory owsa, nie? Pasternak, ryż długoziarnisty, no i soja i sorgo. Dobra, a jakie ja bym miał maszyny do tej soi i sorga? No to troszkę się nie popisałem, bo tak jak mówię, byłem przekonany, że to normalne siewniki obsługują. Kwerneland. I on będzie miał soję sorgo. 89 tysięcy i to jest 9 metrów. No i to jest fajny siewnik. Grime to nie obsługuje. Chyba, żeby posiać, ale nie wiem, czy teraz jest czas na sianie. Rzepaku chyba nie. Jest horsz. Tak, z tą dobudówką. No powiem szczerze, drogie są te siewniki. 150 koni, 4,5 metra. No chyba coś takiego trzeba będzie wziąć. Bo my teraz nie możemy nic z tym, co mamy posiać. Zobaczmy. Więc pszenica nie idzie. Jęczmień nie idzie. Owies nie. Rzepak nie. Ryż. Może ustalmy ryż na razie. Albo zostawmy owiec i zobaczmy, czy coś innego nam będzie szło.
Kurczę, to ten na górze to jest od... Dobra. Owiec. No i co, nie mogę owsa siać? Mogę chyba. Słuchajcie, no... o, odczepiło się, mogę owiec siać, ale ja owiec bym nie chciał. Rzepak nie. Ryż. No ryż można by było posiać. Teoretycznie, tylko zbiór ryżu i to nie jest pole ryżowe. Nie chcę tutaj ryżu. No powiem tak, no nic mi innego nie zostaje, jak niestety wymienić te siewniki. No to trochę przypał wyszedł. W związku z tym tak, musimy je opróżnić na pewno. Tak, zarówno ten, jak i kolegę. Ok. No to wyszło jak zwykle mały fail, że tak powiem. Ewentualnie duży fail. Co ja tu mogę robić? A ja chciałem tylko to ramię skrócić. O właśnie. No dobra, to w takim układzie odłączamy się. No i to chwilkę będzie trwało, zanim ja to takim 4-metrowym siewnikiem cokolwiek posieję. No, załapiemy. Dobra, jedziemy wypożyczyć siewnik, bo my nic takiego nie posiadamy. No, albo by trzeba było po prostu owiec posiać. Dobra, nie, siejemy owiec. Będziemy mieli monokulturę owsa. Słuchajcie, to jeszcze raz. Przepraszam za taki moje brak zdecydowania, ale prawdę powiedziawszy, to mi się nie chce jechać do sklepu. Jak również jestem właśnie w trakcie zastanawiania się, jak podejść do Hofbergman, gdyż pojawiła się nowa wersja mapy i jest wprost jawnie napisane, że fajnie by było, gdybyśmy sobie po prostu tą mapę jednak wczytali i zagrali od początku na save'ie. Więc chyba będę musiał podejść jakoś w ten sposób, że jakoś będę musiał spieniężyć i wystartować jakby ciąg dalszy na tym gospodarstwie już nowym, ale jakby na starym, przynajmniej za część wartości pieniążków. No to już chyba nic nie biorę. No to teraz by wypadało ten drugi siewnik napełnić. Trawa, to nie będzie trawa, tylko to będzie też owies. Tak wyszło śmiesznie, że będzie owies na wszystkim.
to jest owiec. Co tutaj się dzieje? Dlaczego nie mogę uzupełnić jak należy tych siewników? Hop. Ale tak, ja bym chciał owiec ustawić. Rzodkiew, trawa, groszek, szpinak, pszenica, owiec. Dobra. Teraz przełączmy. I tu jak to się dzieje, że nie mogę ustawić nic? Owiec i owiec. No dobra, to 2 razy owiec. Chyba jest ok. To jeszcze raz generujemy linię. 2 poprzeczniaki. Szerokość 8,30. Ok. No i bierzemy się do pracy. Dobra. Jeden opuszczony. Drugi opuszczony. Po czym to ja miałem jechać, żeby było dobrze? No dobra, rysujmy. No. T8,30. Mógłbym jeszcze... Aha, to nie ten. Troszkę rozszerzyć. Może jeszcze troszkę. O, dobra, taki ślad mi się wydaje, że będzie ok. Tylko dobrze by było teraz jechać w prawo, nie? Jak tu jeździć takim zestawem, żeby było wygodnie? Nie chciałbym co chwilkę prawdę powiedziawszy. No i to nawet ma sensowną prędkość pod tą górę. No pięknie. To tak jadąc muszę pamiętać, o właśnie, że tutaj wiele rzeczy niedosiane mam w tej chwili. Dobra, będziemy to robili bardziej systematycznie. Czyli zrobimy tak, tutaj dojedziemy. Ok. Podniesiemy. Ok. Zobaczmy, czy nam się uda ten zakręt. Czy ja chcę tutaj jechać? O, może troszkę dalej. Ale dobra, trzeba już położyć. W sensie opuścić siewniki. Tam jest niedosiane, to widać, ale tym się będziemy później zajmować.
też mam dużo niedosiane. Jednak tak sianie takim siewnikiem nie jest proste. I troszkę powiem otwarcie, pójdziemy na rympał. Przynajmniej nawożenie powinno mi się zgadzać. Mam taką nadzieję. No ale szerokość jest zacna, słuchajcie, tutaj ta robota idzie, zobaczcie ile już tego pola mam zrobionego. Tak, tutaj trochę posiane, trochę nieposiane. Ale nie będziemy oszczędzali, jeśli chodzi o nasiona. Dobra. W zasadzie mi te linie to są zupełnie niepotrzebne, bo ja i tak jeżdżę byle jak. Byleby tylko tutaj mniej więcej to było posiane. No, wada tego mojego zestawu jest taka, że nie potrafię dla niego linii narysować tak naprawdę i mam spory problem, żeby nim zawracać, nie? Tym bardziej, że tutaj mam te płoty i one mi tutaj mocno utrudniają życie. O, właśnie. I zaraz wyrżniemy w płot. Spróbujmy ostro skręcić. Dobra. Żeśmy jednak nie wyrżnęli. Tu możemy już narzędzie włączyć. To ostatnie. Trzeba kontrolować, które. Żeby potem nie było zdziwienia. No dobra, to spróbujmy teraz pojechać tak po zewnętrznej. Tu będziemy mieli problem z wycofaniem. No właśnie. No, trochę to się niedobrze sprawuje. Z jednym to można by spokojnie jeździć, ale z dwoma, no muszę przyznać, że nie jest to szczyt luksusy. Jedyny luksus tego rozwiązania jest taki, że dosyć to się szybko sieje, nie? No, ale muszę pilnować tych maszyn, kłaść je obie. Nie wiem, czy nie jeden 5-metrowy case nie byłby wygodniejszy w obsłudze. Dobra, pojedziemy teraz dookoła tego pola, a potem uzupełnimy te brakujące kawałeczki. Wydaje mi się, że tutaj wszędzie jest to posiane w tym momencie. No, właśnie, tutaj ten pasek tylko został i tu pasek dookoła. Dobra, spróbujmy pojechać dookoła.
Trochę tutaj skróciłem to ramię, bo ewidentnie mam z nim jakiś problem. Dobra. No, wygląda to fatalnie, ale miejmy nadzieję, że jest w miarę skuteczne. Dobra, teraz muszę tutaj do góry podjechać. Tam do samego narożnika nawet nie będę próbował podjechać. O, to mi zostało. Odrobinkę. Nawet chyba mogę jednym to case'em opędzić ten kawalątek. Ale na tej minimapie nie widać, żeby ten azot się tak fajnie uzupełniał. Jak myślałem, że się będzie fajnie uzupełniał. Dobra. I chyba została tam jeszcze... aha, tutaj i te... nie wiem co to jest tutaj, ale to jest chyba to. Tak, jeszcze tylko mały kawałek został. Nieposiany. No dobra, to mamy prawie wszystko posiane, nie licząc tamtego małego kawałka. Spróbujmy tam podjechać w jakiś sposób. W zasadzie powinienem podnieść te siewniki, no ale... bo tego nawozu tutaj jednak nie wiem dlaczego, ale w czasie jazdy ubywa. Tak, tutaj ten rożek będzie niedosiany, ale z tego tytułu nie będziemy za bardzo rozpaczać. Ok. No to pole możemy uznać za zrobione. Nie jest zrobione idealnie, ale jest. Miejmy nadzieję, że takim zestawem mi się tutaj przez tą bramkę uda przejechać. No i musisz zapamiętać, że soja, sorgo to na tej mapie punktowe uprawy. I poprawcie mnie, jeśli się mylę, na innych mapach chyba one nie są takie punktowe. Dobra, teraz byśmy tutaj się wzięli. Ha. Już wtopa na starcie. Tak, bo ten nie przejedzie kolo. No, dobra, został wciągnięty. Ok, ustawmy się. No, może byśmy 3 zrobili. O, żeby było łatwiej. No właśnie. Dobra, i zacznijmy od tamtej strony. Czyli zacznijmy tak może. Jedna maszyna w dół, druga maszyna w dół. Jedziemy z koksem. No teraz spróbujemy to ładnie zrobić na tym polu. Zobaczymy jak wyjdzie.
Jedna maszyna do góry, druga maszyna do góry, tak? Nie podniosłem do góry? No, to teraz podniosłem chyba. Dobra, jedziemy z kolejnym kursem. Ok. Jedna maszynka w dół, druga maszynka w dół. I lecimy. No, przyznam szczerze, że nie jest łatwo tymi siewnikami połączonymi prasować. Aczkolwiek tutaj ta szerokość robi robotę. Nawet jak ja to robię niedokładnie, to tak bardzo farming się na mnie nie gniewa, myślę. A szerokość robi swoje. 8 metrów. Nawet z takim tutaj niezbyt wydarzonym sprzętem to robi robotę. Dobra, to możemy znowu opuścić i to opuścić. No i siejemy psiania, ciąg dalszy. Jako pojedynczy siewnik to uważam, że on jest fajny. I te 5 metrów, które możemy wziąć, też jest fajne. I niedroga opcja, tak? Między innymi. Także można by się zastanowić nad tym siewnikiem w kontekście 5-metrowego. Pod warunkiem, że nie będziemy po żadnych ulicach jeździli, nie? Bo te ulice są jednak węższe. Nie ukrywajmy. Dobra. Tak się zastanawiałem, który to który. Ale już oba mamy. No, troszkę gorzej się tym manewruje. To one się trochę gorzej ustawiają. No, ale jako tako dajemy radę. Teraz wypada podjechać tutaj na tą część. O właśnie. Jeszcze ten dół wypada posadzić, posiać. Właśnie gdybym miał punktowy taki siewnik, to bym prędzej się zastanawiał, czy sadzić. Ale z drugiej strony sadzenie to jest czynność, myślę, którą wykonujemy w stosunku do roślin, które już posiadają jakiś mały, ale system korzeniowy, nie? To wtedy mamy do czynienia z sadzeniem. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Natomiast jak to tylko wkładamy nasionko, to jest siew, nie? No i teraz pytanie, co ja tutaj mądrego wyczynię. A tu wykręcę mocno. I chyba znowu będę musiał się posiłkować minimapą w kwestii gdzie posiane, gdzie nie posiane, nie? Okej, spróbujmy teraz tutaj zajechać. Nie wiem, czy nie będziemy musieli robić poprawki. No tak. Troszeczkę... A, i tutaj mi to zeszło. Bo tak naprawdę, gdybym jechał wzdłuż linii, które sobie sam wygenerowałem, to podejrzewam, by to lepiej wyszło. Dobra, teraz kończymy
No właśnie. I... no nie, słuchajcie, tak być nie może. Jednak taki siewnik ma swoje ograniczenia. On mógłby być dobry na wielkie amerykańskie prerie, gdzie od początku do końca jadę i końca nie widać, nie? Taka duża prosta na przykład. No i całkiem to zaczyna teraz już wyglądać. Jeszcze parę takich poprzeczniaków zrobimy. W sensie po obwodzie pójdziemy. No i zobaczymy. Może będzie dobrze. No. Nie wiem, czy tam jest wszystko dosiane, ale tutaj to na pewno jest niedosiane. A, i tutaj jest jeszcze fragment. Aha, ale my mamy tutaj przecież jeździć jeszcze. No, tutaj na tej zawrotce. Hop. I hop. Wydaje mi się, że możemy tutaj pojechać szeroko. Te wszystkie pola, które są obłe, uważam, to mają większy sens niż takie kwadraty, bo wtedy się przyjemnie po nich jeździ, aczkolwiek to tak jak zauważyliście, wszystko zależy od maszyny. Te maszyny prezentujemy już któryś raz, bo nie są one ze mną pierwszy raz na serii. W innych seriach, może w FS22 na przykład, też już je wykorzystywaliśmy dzielnie. No bo to są fajne maszyny, fajne i dobre. I właśnie połączyć je w tandem albo w trójkąt, w trzy takie sprzęty, no to one naprawdę szybko dają sobie radę z posianiem czegokolwiek. Dobra, to powoli będziemy starali się pojeździć trochę w kółko. O właśnie, żeby tutaj takie kwiatki też wyłapać. No to tutaj to już będzie zaraz chyba ta strona cała gotowa. Kurczę, to będę miał monokulturę owsa, bo jednak nie przewidziałem, że potrzebuję innego siewnika dla sorgo, soi, ale to zupełnie innego. No, tutaj przyznam szczerze, że się zagapiłem, bo myślałem teraz również o tym, że no trochę słabo wyszło, bo nawet ten owiec będzie dojrzewał, to będzie dojrzewał w różnym czasie, nie? Na tamtych polach szybciej, a na tych miesiąc później. W zasadzie, gdybym planował od początku mieć owiec tutaj, to bym mógł go posadzić równolegle z tym dużym polem, nie? A ja zdaje się czekałem miesiąc. Tutaj mówię zdaje się, bo człowiek tutaj jest odrywany od zabaw i gier. W szczególności, że prowadzę w tej chwili 2 serie z farminga, a się zacząłem zastanawiać, bo będzie niedługo 3, słuchajcie. I nie wiem, czy nie będą wszystkie równolegle prowadzone, to może być niezły challenge. W zasadzie ta 3 seria to też będzie jeden wielki challenge. No zobaczymy, jak to się uda. Na razie jest taki, jak to mówią, spoiler trochę. Ale mam takie plany, żeby jeszcze taką serię survivalową, że tak powiem, z Wami przetrenować. No tutaj zostało jakiś niedobitek, to trudno. Czegoś nie zauważyłem, to nie zauważyłem. Podniesiemy. No podniesiemy. Aha, bo to traktor, to nie podniesiemy. Teraz podniesiemy. Czy ja chcę ten niedobitek zobaczyć? No pojedźmy tam, zobaczmy ten niedobitek.
Wyładujmy tę maszynę. No i gdzie on jest? Pragnę wolnej soboty, ale te chmury szybko zasuwają. On jest gdzieś bardzo w prawo i ja go szczerze mówiąc nie widzę. Gdzie tutaj jest ta moja fuszerka? Czy ja jestem blisko fuszerki? Tak, przed nosem ją mam. Zobaczcie, w ogóle jej niemal nie widać. No dobra, mam nadzieję, że fuszerkę udało się jakoś zrobić. O, jak również może tutaj poprawimy trochę dostępność tego narożnika. No to wydaje się, że wszystko jest już w najlepszym porządku i zakończone. Prawie. No bo teraz musimy jeszcze taki manewr wykonać. Już jeden z ostatnich. Jak sądzę. No dobra, to powinno być wszystko posiane. Aha, a wszystko, ale nie wszystko jednak. To zawrotka. No bo takiego dużego tutaj placu to nie chciałbym zostawiać nieposianego. Aczkolwiek to jest chyba tylko jeden siewnik tak naprawdę potrzebny do takich rzeczy. O, i tutaj będzie drugi plac, który jest nieposiany, to też widać. To go sobie tu elegancko skasujemy. No i trzeba przyznać, że tylko tutaj ten któryś narożnik po prawej i w zasadzie możemy ten sprzęt oddawać. Ja go oczywiście wcześniej rozładuję. A, i to jest to za plecami, co mam chyba. No tak, to jest ten obszar tutaj. To teraz tak zróbmy. Jak ja to tutaj wypakuję, to czym ja to będę mógł potem zabrać? Tak się zastanawiam. Nie to. Dobra, odłącz. Ach, odłącz, ale nie to. Dobra. Aha, a ten dalej sieje, tak? Bo jest nie jest w górze, dobra. Dobra nasza. A spróbujmy cofnąć. No, cofać też trzeba umieć. O! Jest to dobra całkiem trajektoria. Prawie. Dobra, podłączone. No to wyjazd z tego pola. No i tam też chyba są łyse place, to jakoś tak tam dziwnie wygląda. No ale okej. Teraz trzeba tak odstawić te siewniki. Ja bym bardzo chętnie, tylko tak, gdzie ja mogę te nasiona teraz wyrzucić? Tak się zastanawiam. Bo najwygodniej by było, ale przecież nie wrzucę ich do góry, musiałbym tura wziąć. Więc chyba gdziekolwiek wystarczy je tutaj wyładować, tak myślę. Tutaj nawet się zastanawiam, czy... A, no właśnie. Nie no, bardzo ciężko tym się manewruje. Właśnie chodzi o to, żeby zabrać. O, i teraz wszystko wyładować.
Tak, to mamy za sobą. I to mamy za sobą. I teraz moglibyśmy już oddać sprzęt. Pojazdy, maszyny. Nie wiem który, ale jednego zwrócimy. A dlaczego tylko jednego? Już wam mówię, bo ja jeszcze chciałbym te palety jakoś skomasować, więc puścimy wypełnianie. Tak. O, jest 830. No to jednak nie wziąłem wszystkiego, ale nawóz za to uda się ten. O właśnie. No i mamy z 4 3 palety. No dobrze, moi kochani, to w tym momencie możemy oddać i konkluzja jaka jest? Konkluzja jest taka, że nie jest to maszyna w takim tandemie, czy też trójce, łatwa w obsłudze, ale generalnie jest dosyć, może wyłączmy, jest dosyć sympatyczna, ponieważ zobaczcie, chciałem wam pokazać, jak to jest akurat nie na poziomie pH, tylko na poziomie azotu. A, i tu takie czerwone, nie wiadomo dlaczego. Bo powinno to ładnie być zrobione. No wyszło 49, bo tutaj drugi od góry i ten górny, a ten to większościowo ten górny jest nie halo. Ten górny to jest azot. Ciekawe, bo nawożone było. Nie wiem dlaczego to tak wygląda. Może owiec więcej nie potrzebuje. Dobrze, moi kochani. W ten sposób żeśmy się męczyli z owsem i dowiedzieli się również, że na tej mapie, nie wiem czy na innych też, bo tak jak mówię, nie jestem tutaj ekspertem od farminga, ale wygląda, że na tej mapie na pewno, a na innych to sobie spróbuję sprawdzić, ale soja sorgo jest punktowa. Wydaje mi się, że przynajmniej sorgo nie jest punktowe na innych mapach, nie potrzebuje punktowego. No i dlaczego nie mogę tego podłączyć? No. A przecież ja mam ten, słuchajcie, odważnik. Co za skleroza ze mnie chodząca. Z przodu. I się dziwię, że nie mogę tego odłączyć. Dobra. Teraz powinno się udać. Mam nadzieję, że te widły nie poszły gdzieś nie wiadomo gdzie w cholerę. No. Teraz słuchajcie, to zupełnie inaczej wygląda, nie? No i widły też i udało się wycofać, o dziwo. O, widły. Spróbujmy je trochę rozszerzyć. Dlaczego ich nie mogę rozszerzyć? No nie chcą się rozszerzyć. No dobrze, moi kochani, słuchajcie, to jeszcze tylko poczekajcie momento. Już do Was wróciłem. To momento polegało na tym, że musiałem sobie tutaj farmsticka wyciągnąć, który mam gdzieś schowany, skitrany. No i teraz oddajemy pięknie do depozytu te wszystkie pudełeczka. Zaczniemy od tego. Pytanie, czy to mi się tak uda z tym widokiem. Nie, bo nic nie widzę. Zupełnie nic nie widzę.
No dobra, jest. O Jezu. No to teraz spróbujmy z takim widokiem. Hmm. Wydaje się, że nie jest tak łatwo. Nie ma lekko. No troszkę jest tutaj upierdliwe ładowanie tych worków, ponieważ ta maszyna jest zwyczajnie za duża. Dobra, worków, tych palet. W ogóle to ja strasznie gdzieś daleko jestem. Może jakbym tak gdzieś bliżej był. O właśnie. By mi było dużo łatwiej, tak myślę. No dobrze, pięknie. Teraz trzeba zrobić taki duży najazd, żeby być jak najlepiej od przodu. Teraz spróbujmy podnieść do góry. Aha. To już jestem pod tym, tak? Teraz będzie dużo lepiej. No właśnie. No, ostatnia paletka. I będziemy mieli posprzątane, jak to mówią. O, załapało wcześniej. No i bardzo sympatycznie. I teraz tak, więcej tutaj paletek nie widzę. Odłożymy sobie naszego naszego widelca, jak zwał, tak zwał. Taka pozycja, myślę, że jest git. Więc najpierw tą końcóweczkę byśmy odpięli. Cofnijmy trochę, dobra, i tu odepniemy drugą końcóweczkę. No i możemy wyłączyć. No, trzeba by jakąś myjkę kupić, słuchajcie. Zobaczmy, czy możemy jeszcze kupić tutaj myjkę w różnych, ale ona będzie w sklepie tak czy inaczej, więc cóż, więc może nie. Nasze dzisiejsze prace i wczorajsze wyglądają tak, że wszędzie mamy posiany owies, zasiali górale owies. I on będzie zbierany, tenże owies, niestety na 2 razy. I w lipcu, i w sierpniu. W lipcu też, z tego co pamiętam, jest sprzedaż desek, a do lipca będzie nam ciężko przetrwać, więc musimy sobie dorzucić pożyczki, bo nie opłacimy raty leasingu. 70 000 potrzebujemy na ratę leasingu i taką pożyczkę bym sobie wziął. Czyli aż do 320 000 muszę się zadłużyć. Niestety. No i to wydaje się być koniec mojej pracy na dzisiaj, bo tartak, no to też w sumie taka ciekawostka. Zobaczcie, tartak elementy metalowe prawie wszystkie przerobił. A ja mówiłem, że ich będzie za dużo, a tutaj się okazuje, że one znikły
bardzo szybko przy produkcji tych beczek. No i wydaje się, że jeszcze będą potrzebne. Tak się wydaje, moi kochani, bo 3 drewna, 1 metalowy. No nie wiem, ale wydaje mi się, że może ich zabraknąć. No pożyjemy, zobaczymy. No więcej tutaj tych rzeczy nie posiadam. Leasingujemy tylko tartak. Zerknijmy jeszcze tylko taki szybki tour. Tu są jabłuszka. Kto nie widział, niech popatrzy. Pięknie sobie tutaj rosną. Się tylko zastanawiam, czy tą trawę to coś muszę z nią zrobić. Na razie w kwietniu ona nie wygląda tragicznie jeszcze, więc chyba nie. Bo w winnicy na Hofie to oczywiście pracowałem. Popatrzcie, jak to wyglądało, bo nie jestem fachowcem od winnic i to tak jakoś dziwnie to dla mnie. Pamiętacie z poprzedniego odcinka ten piękny traktorek? Fajny, fajny do takich małych tych. Tu mamy dużą maszynę, tam mamy myjkę, więc moglibyśmy odteleportować się do myjki. Mamy przyczepę, którą żeśmy niechcący kupili, mamy przyczepę, którą żeśmy chcący kupili, no i mamy Lizarda Dragona. No i tu Fenda. No trochę sprzętów już mamy. Czy tu jakieś gałęzie zostały? Nie, chyba. O, tu można wejść. Nie można? Słuchajcie, nie wiem gdzie ja jestem. Jestem w tej fabryce. Znalazłem tajne przejście. I nie wyjdę. Jakieś takie wgłębienie tutaj jest. No, jesteśmy w fabryce. No śmieszne, że tutaj to przejście jest. Dobra, ja się stąd teleportuję, nie muszę tutaj siedzieć, zamknięty. Żadnych gałęzi na dachu nie mam, poza tym już teren i tak jest sprzedany. No, w zasadzie nie wiem, co my teraz z tym fendem zrobimy. Wszystko mamy w leasingu, tak myślę. Myślę, że będziemy tutaj pięknie mieli coś do zapakowania jeszcze. I to już niedługo. Ale może się okazać, że trzeba będzie tych materiałów metalowych kupić, tak? Do tego tartaku. Więc ja myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Nawet obawiam się, że moglibyśmy się tepnąć do maja, ale zrobimy to w następnym odcinku. Na dzisiaj będę Wam serdecznie dziękował, żeście popatrzyli, jak się męczę siejąc owies i jednak ja mam być szczery, nie jestem do końca zadowolona z takiego tandemu na takich małych polach, bo dosyć ciężko się to robi jednak. No cóż, ale to na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo. Dużo zdrówka dla Was. Cześć.